Zgodnie z zapowiedzią mam dla Was już trzeci odcinek z serii Zwiedzamy skocznie w ciągu ostatnich 5 dni. W sumie jest to już 11 odcinek z tej serii. Po skoczniach w Hinterzarten i Einsiedeln przyszedł czas na kolejny obiekt kojarzący się głównie z letnim Grand Prix. Dzisiaj odwiedzimy skocznie znajdujące się w Klingenthal. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w mieście tym znajdują się aż 3 skocznie. Są one jednak oddzielnymi kompleksami i są od siebie oddalone o blisko 10 km. Na początek za cel bierzemy sobie oczywiście skocznie o wymiarach K125 i HS140, gdzie od wielu lat ma miejsce finał letniego cyklu skoków. Jak się okazało na miejscu, miałem naprawdę dużo szczęścia przybywając na ten obiekt akurat tego dnia, ponieważ na skoczni odbywał się akurat trening słoweńskiej kadry B, do której należą m.in. Nate Desman, Tomasz Naglić, Ernest Prišlić, Jaka Chwala, Jurij Tepeš, a także mistrz świata w lotach narciarskich z 2012 roku, czyli Robert Kraniec. Po zakończonym treningu udało mi się nawet zrobić z nim zdjęcie. Wcześniej, gdy trwał jeszcze trening, wspomniany przed chwilą Robert Kraniec oddał skok na odległość mniej więcej 147 metrów, co byłoby nowym rekordem skoczni, gdyby skok został oddany w oficjalnych zawodach. Skok ten możecie właśnie zobaczyć. Na szczyt skoczni Voigtland Arena prowadzi bardzo charakterystyczna kolejka, z której można dokładnie obserwować skocznie. Niestety, akurat podczas wjazdu na górę skoczkowie mieli krótką przerwę związaną z koniecznością nawodnienia igielitu. Nowoczesna konstrukcja podtrzymująca rozbieg skoczni robi naprawdę ogromne wrażenie, tak samo jak cały ten obiekt. Spośród wszystkich skoczni, które odwiedziłem do tej pory, ta zdecydowanie wydawała się najbardziej nowoczesna i zadbana. Na sam szczyt rozbiegu można było wjechać windą i stamtąd obserwować skoki Słoweńców z niezwykłej perspektywy. Wejść można było również do pomieszczenia, gdzie podczas konkursów skoczkowie czekają na swoją kolej. Z tego miejsca oglądanie skoków robi naprawdę ogromne wrażenie. Tak jak zwykle, w tym miejscu przyjrzymy się przez chwilę historii skoczni Voigtland Arena w Klingenthal. Podobnie jak kompleks skoczni w Einsiedeln, który zwiedzaliśmy 2 dni temu, skocznia duża w Klingenthal zaczęła powstawać w roku 2003, natomiast ukończenie budowy miało miejsce ponad 2 lata później. Od roku 2006, jedynie z wyjątkiem 2015, za każdym razem odbywał się tu finał letniego Grand Prix, natomiast w latach 2007-2016, z przerwą jedynie w 2008 roku, odbywały się tu konkursy Pucharu Świata. W latach 2009-2013 odbywały się tu także konkursy w ramach drużynowego turnieju FIS Team Tour, natomiast w latach 2013-15 na obiekcie tym inaugurowano cały cykl Pucharu Świata. Od sezonu 2017-18 miejsce Klingenthal w kalendarzu Pucharu Świata zajęła inna niemiecka skocznia znajdująca się w Titisee-Neustadt. Oficjalnym zimowym rekordem obiektu jest skok Michaela Urmana, który w 2011 roku skoczył tu 146,5 metra. Dalej od niego zimą skakali Philipp Schijen, który w 2014 roku osiągnął tu 148 metrów z upadkiem, oraz Marius Lindvik, który podczas treningu przed zawodami Pucharu Kontynentalnego w 2018 roku skoczył aż 149,5 metra. Letni rekord obiektu należy natomiast do aż 3 zawodników. W roku 2007 Grzegorz Schlierenzauer skoczył tu 143,5 metra. Skok na dokładnie taką samą odległość podczas letniego Grand Prix oddawali również Kamil Stoch oraz Maciej Kot, kolejno w 2010 i 2016 roku. Dalej od nich skakali m.in. Vegard Hauke Sklet, który podczas treningu do zawodów letniego Pucharu Kontynentalnego w 2011 roku skoczył 147 metrów, oraz Robert Kraniec, który oddał skok w granicach 147 metrów na moich oczach podczas zwiedzania skoczni. Wracając do naszej podróży po obiekcie w Klingenthal, bez problemu można było podejść pod sam próg obiektu, którego wysokość to 3,25 m. Z tego ujęcia nagrałem m.in. wyjście z progu Roberta Krańca w slow motion, co daje nam naprawdę ciekawy efekt. Na tym zakończyła się nasza wizyta na skoczni K125, jednak zgodnie z tym, co mówiłem na początku filmu, w Klingenthal znajduje się jeszcze inny kompleks skoczni Voigtlandschanzen. Kompleks ten składa się z 2 obiektów K65 oraz K85. Historia tego kompleksu jest znacznie dłuższa niż skoczni K125. Powstały one w roku 1933 i od tamtej pory wielokrotnie były one modernizowane. Po raz ostatni gruntowny remont miał tu miejsce w roku 2013. Podczas mojej wizyty na skoczniach odbywał się tu akurat trening młodych niemieckich skoczków oraz skoczkiń. Obiekty te są zbudowane w bardzo charakterystyczny sposób.
2 oddzielne rozbiegi prowadzą do jednego wspólnego zeskoku. Podobne rozwiązanie jest stosowane na czeskich skoczniach w Libercu. Ciekawostką jest również wyciąg orczykowy, który na skoczniach narciarskich stosowany jest niezwykle rzadko. Osobiście spotkałem się z tego typu wyciągiem na skoczni po raz pierwszy w życiu. Na tym zakończyła się nasza wizyta na 2 kompleksach skoczni znajdujących się w niemieckim Klingenthal. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku z tej serii, kolejne skocznie będziemy zwiedzać już w przyszłym miesiącu. Na koniec chciałbym zaprosić Was jeszcze do odwiedzenia oficjalnego sklepu Ski Jumping TV dla fanów skoków narciarskich. W sklepie znajdziecie m.in. bluzy z nadrukowanymi wszystkimi skoczniami, które do tej pory odwiedziłem. Dzisiaj do tej kolekcji dochodzi oczywiście bluza z nadrukiem skoczni w Klingenthal. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.